Dzień dobry, witam serdecznie w moim ogrodzie. Pogoda taka jest znośna, chociaż codziennie zapowiadają słoneczko, ale niestety tego słoneczka nie ma. Niebo jest zachmurzone, ale pomalutku robię porządek na rabatach. W tym tygodniu uporządkowałam tutaj tę rabatę, taką, no chyba największą moją rabatkę i najwięcej z nią miałam pracy, ponieważ dużo trzeba było pousuwać, no i kawałek jeszcze przekopałam trawnika. Tam jest kawałek taki, który pojawił się w tym roku i tutaj będą posadzone róże, które przesadzę z miejsca, gdzie teraz są zacienione. Przejdziemy po tej rabacie. W zeszłym roku na jesieni przesadziłam moją piwonię śmierdziuszkę o łososiowych kwiatach i teraz już ładnie zaczyna wypuszczać. Nie wiem, czy będzie kwitła, no ale może, chociaż korzenie miała dosyć solidnie zmasakrowane. Ona miała bardzo duże, mięsiste takie korzenie, grube. Teraz zaczyna tutaj ładnie wychodzić. Jest podsypana ziemią liściową z liści klonu. I widać, że ładnie tutaj już zaczyna wypuszczać pędy. Sadzona była dosyć płytko. Piwonie w ogóle powinno się sadzić dosyć płytko, żeby ładnie kwitły. Także tutaj są dwa krzaczki tej mojej piwonii. Tu będzie miała więcej miejsca i mam nadzieję, że będzie ładniej rosła. Tutaj jest naparstnica, którą w ubiegłym roku sadziłam, w ubiegłym roku nie kwitła. No w tym roku widać, że zbiera się do kwitnienia. W środku rozety jest bardzo ładny pączek i niedługo, w środku lata będzie kwitła. Jeszcze trzeba będzie trochę poczekać, ale listki są bardzo ładne. Tutaj jest malwa drzewiasta, którą przycięłam na razie w ten sposób, ale chyba jednak odetnę ten pęd, który tutaj zostawiłam, taki dłuższy. Tak, obetnę ten pęd, zostawię tutaj tylko te na dole i po prostu będzie wypuszczać takie pędy od ziemi. Na tej rabacie mam jeszcze do przycięcia różę Alexandrę Princess of Luxembourg. Ona w tej chwili się bardzo rozrosła i muszę ją odmłodzić, bo niestety już zajęła za dużo miejsca, a w lecie wypuszcza długie, takie przewieszające się pędy. Ta róża, ona była posadzona tutaj, ale o tu i jeszcze tu są młode krzaczki, które rozmnożyły się same przez odkład. Po prostu gałązka była przy ziemi. Jakoś tak w czasie robót tutaj, jak plewiłam, przysypałam te gałązki ziemią. No i następnego roku patrzę, a one mają korzonki. Także teraz mam tutaj 4 krzaczki tej pięknej róży. Róża jest śliczna, ale niesamowicie kolczasta. I tutaj następna piwonia. W tej chwili to już nawet nie pamiętam, jaka tu jest, ale taka zwykła jakaś, nazwijmy to babcina piwonia. Niebieskie irysy Eleanor's Pride, które tutaj sobie rosną. Ładnie wyglądają w lecie, jak kwitną. No i tutaj rabatka z liliowcami. Trochę tych liliowców 2 lata temu przesadziłam na grządkę zapasową. Zostało tylko tutaj tyle. Ten, o ile pamiętam, jest taki mocno żółty, ładny liliowiec. Te dwa to jest chyba Strawberry Candy. A tam dalej to niestety nie pamiętam. No i tutaj moja róża. To jest róża Chopin, którą niestety zjadły myszy. O, tam jest taka dziura niesamowita. Podkopały
i chyba zeżarły całkowicie, bo nie widzę ani odrobiny zielonego miejsca. Zaraz tutaj odskrzebię. No nie ma zielonego nic. Nie ma zielonego nic. To wszystko jest martwe. Ten krzak, o, tak się rusza. O, wyjdzie. No, także będę musiała go po prostu usunąć. I tutaj jest moja największa hortensja Limelight, którą też już przycięłam. Przycięłam ją dosyć mocno, ona jest bardzo wysoka, więc już nie chcę wyżej jej wyciągać. Zostawiłam po prostu tak po 15, czasem 10 cm ubiegłorocznych przyrostów. No i trochę przerzedziłam te pędy, tak żeby nie było ich za dużo. 2 oczka, a właściwie 3 oczka, 1, 2 i 3 węzeł, z którego wyrastały liście. W ubiegłym roku też była cięta dosyć krótko. To nawet widać. O, tutaj na przykład to jest pęd z 22 roku, a tu są kawałki pędów, które zostały z 23 roku. W ubiegłym roku ta hortensja, ona się tak rozłożyła na boki po którejś wichurze, po którymś deszczu. Była wiązana sznurkami. Nawet się zastanawiałam, czy te sznurki pozdejmować, ale uznałam, że zostaną. Trochę je tylko, o, tak jak tutaj, troszeczkę trzeba będzie je przełożyć, żeby nie były w tym samym miejscu. No to może później bez kamery zrobię, jak będę miała obie ręce wolne, żeby nie uciskały kory w tym samym miejscu. Natomiast same sznurki zostają, bo po prostu później w lecie nie trzeba będzie wiązać. Już są gotowe, związane. Przypuszczam, że w tym roku też może się zacząć przechylać, rozkładać. Tu na środku jest taki wysoki, długi pęd, który mi wyrósł prawie od samego dołu. I ten pęd zostawiłam tu w środku. Trochę go podwiązałam, żeby właśnie ten środek wypełnił, ponieważ zostawiła mi się tutaj taka dziura. Zrobiła mi się taka waza z tej hortensji. Natomiast tu środek zrobił się taki łysy właśnie w ubiegłym roku, przez to, że te gałęzie mi się rozłożyły na boki. Natomiast teraz ten pęd będzie tutaj ładnie wypełniał środek tego krzewu. Ketmia syryjska to jest siewka o takim kolorze, powiedzmy, no bardziej w niebieski wpadający. W tym roku nic nie cięłam, w ubiegłym roku przycięłam natomiast te końcówki, ponieważ ona miała taki wąski pokrój. Gałązki były długie, słabo rozgałęzione i po prostu w czasie kwitnienia to wszystko mi się rozkładało na boki. I właśnie w ubiegłym roku poskracałam te wszystkie gałązeczki. Teraz ładnie się zagęściły i krzew ma taki naprawdę ładny kształt, jajowaty. Będzie ładnie wyglądał. No i tutaj właśnie to miejsce, gdzie przekopałam. Trawnik mi się robi coraz mniejszy. I tutaj na tym kawałku rabaty posadzę róże, które mam w zacienionym miejscu. One tam kiepsko rosną. No i tutaj właśnie będę chciała je przesadzić. Tu będą miały na pewno więcej słońca. No tutaj kubka ziemi liściowej. To będzie do rozgarnięcia. Muszę usunąć ten barwinek. Nawet już troszkę próbowałam go usuwać, ale niestety w tej bardzo mokrej ziemi złamałam widły. Więc muszę poczekać po pierwsze, aż ziemia przeschnie, po drugie, aż mąż oprawi mi widły. Tutaj jest trzmielina oskrzydlona, odmiana Compactus, którą przycięłam w tym roku. Ścięłam jej tak mniej więcej 40 cm z korony. Zrobiłam z niej mniejszą kulkę, ponieważ w ubiegłym roku już była zdecydowanie za duża. Nawet myślę, że jeszcze ją troszeczkę skrócę. Jeszcze troszeczkę tutaj mi jest za duża. A może w przyszłym roku. Zobaczę.
Tutaj jest róża pnąca Don Juan, którą muszę uwolnić właśnie z tego barwinka. No i właśnie w tym miejscu złamałam te widły. Na razie ma jeden taki pęd. Tego pędu nie będę przycinać. Tutaj ma takie rozgałęzienia. Na tych rozgałęzieniach będzie kwitła. No i nawet widać, że już tutaj pączek wypuszcza. Już jest taki ładny, duży. Także róże już się budzą do życia. No tutaj jeszcze, muszę to obciąć, tutaj. Ale tak poza tym to nie będę jej ruszać. Przycięłam też część żywopłotu. Ten żywopłot ma wysokość tak gdzieś około 3 metrów. Tam jeszcze na szczycie muszę troszeczkę popodcinać. To są tuje, które rosną u sąsiada, ale bardzo dobrze, bo tutaj mają taką ścianę przed wiatrem i ten wiatr nie hula mi tak niesamowicie po działce. Natomiast przycinam sobie tutaj, żeby po prostu ta ściana była w miarę równa. No to nie jest idealnie przycięte, ale zawsze trochę lepiej. Te tuje tutaj w żywopłocie to jest tuja olbrzymia, odmiana Aureus picata. W lecie ma takie żółte, złote końcówki tych gałązek, natomiast teraz ma takie różowawe te końcóweczki, zobaczcie. One są takie piękne, różowawe. No niestety w czasie cięcia cały ten różowy kolorek się ścina, ale zaraz wyrosną nowe pędy i one będą złote. Bardzo ładna odmiana tui i doskonale nadaje się na formowane żywopłoty. Prawie połowę tego żywopłotu tutaj jest, chyba z 60 metrów tego żywopłotu. Nawet nie wiem, nie sprawdzałam, szczerze mówiąc, ale tam jeszcze jest nieprzycięty. Tutaj jest nieprzycięty, a tam jest już przycięta część tego żywopłotu. No i tutaj maliny, które będę musiała powycinać i to zrobię już w przyszłym tygodniu, ponieważ jak zaczną puszczać nowe pędy, to będzie mi trudniej, natomiast teraz po prostu wszystko do zera. Tutaj mam grządkę z borówkami amerykańskimi. Tutaj jako ściółka rośnie bergenia, która kiedyś tutaj była posadzona i zostało 2 krzaczki chyba i ona się tak mi ładnie rozrasta. Teraz już takie bergeniowe poletko jest. Natomiast tutaj wyściółkowałam między borówkami gałązkami z cięcia żywopłotu. One się będą rozkładać, będą zakwaszać ziemię. W poprzednich latach ściółkowałam zrębkami z gałązek iglastych, ale w tym roku nie chciało mi się zrobić zrębków, ponieważ to i tak się rozłoży. Najwyżej po prostu później przelecę grabkami i powyjmuję te patyczki z gałązek, które zostaną, bo one będą dłużej się rozkładać. Natomiast te igiełki, one szybciej się obsypią i to będzie po prostu tutaj sobie leżeć. No i jeszcze oczywiście borówki do przycięcia. Niektóre krzaczki będę cięła dosyć mocno, tak jak na przykład ten. Tutaj ciężko to pokazać, właściwie to trzeba by jakieś prześcieradło białe rozłożyć. Tu jest na przykład taka gałązka. Ta część jest taka stara, ona już owocowała chyba ze 2 lata, więc tę część wytnę. Natomiast tu jest widać gałązka, która jest młoda. Mało tego, ona ma zawiązanych bardzo dużo pąków kwiatowych. Te pąki są takie grube, więc na pewno tutaj będzie sporo owoców. No ale tak, to do wycięcia. Tutaj ta część tej gałązki też będzie do wycięcia i tutaj to, co idzie na mnie w moim kierunku, też będzie do wycięcia. Zostawię tylko tę długą, pionową gałązkę. Ona jest tak ładnie rozgałęziona, na pewno będzie w tym roku miała bardzo dużo owoców. No i tak przy każdej borówce trzeba się będzie zatrzymać. O, tutaj na przykład też, nie wiem, ojej, widać, tutaj na przykład jest młoda gałązka, która wyrosła i też jest rozgałęziona na końcu, natomiast to jest już stara część, którą tutaj można obciąć i po prostu w ten sposób odmłodzić trochę rośliny.
I tutaj jest ta sama sytuacja też. To jest stare, które w ubiegłym roku owocowało. Też już są tutaj jest trochę tych pąków kwiatowych, ale lepiej to po prostu już teraz wyciąć, bo jest takie, jak ja to mówię, rozczochrane. Natomiast zostawię tutaj taką piękną gałąź, która wyrasta, jest młoda i na pewno na niej będą o wiele ładniejsze owoce. Na tym krzaczku będzie trochę mniej cięcia, bo w ubiegłym roku był porządnie odmłodzony, więc wszystkie te pędy są takie dosyć młode. Owoców nie będzie dużo, ale też na przykład tę część taką starą, szarą wytnę, żeby po prostu nie przeszkadzała nawet tym młodym pędom, które są tutaj wyżej. Natomiast tutaj coś tam tych owoców będzie. Ten krzaczek będzie raczej mało owocował w tym roku, ale rozbuduje się i w przyszłym roku będzie za to o wiele silniejszy. I na koniec pączki, które wyglądają jak perełki. To są pączki derenia Kousa. W tej chwili wyglądają naprawdę bardzo ładnie na drzewku, tak jak gdyby były poprzyklejane perełki. Dziękuję za obejrzenie mojego filmu. Zapraszam na następny. Do zobaczenia.